Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu BYD Seal U. I od razu dodam, że to nie będzie pełen test. Nie będzie tutaj nic o przyspieszeniu i pełnych danych spalania. Potraktujmy to jako pierwsze wrażenia. Auto, nie dość, że dostałem na kilka godzin, dodatkowo miało niemal zerowy przebieg, więc nie mogłem dokonać wszystkich pomiarów. Ale że dużo osób pyta o tą markę i ten samochód, to postanowiłem nagrać krótki film. No, mam nadzieję, że będzie krótki. Jak tylko dopadnę auto na dłużej, to wtedy zrobię pełen, prawilny test. A teraz zapraszam do prezentacji. BYD to kolejna chińska marka, który wchodzi na nasz rynek, z tym, że teraz można mówić o naprawdę dużym graczu. BYD w zeszłym roku miał ponad 35% udziału w rynku motoryzacyjnym w Chinach, co jest niesamowitym wynikiem. Ba, na świecie już tylko Toyota sprzedaje więcej aut, co musi robić wrażenie. Skrót BYD oznacza Build Your Dreams, czyli w najprostszym tłumaczeniu zbuduj swoje marzenia. I faktycznie, historia firmy wygląda jak marzenia, bo powstała w 1995 roku, czyli nawet nie ma jeszcze 30 lat. No oczywiście, ogromna w tym zasługa rządu chińskiego, który hojnie dotuje takie marki, ale mimo wszystko, robi to wrażenie. Co więcej, z akumulatorów BYD korzystają lub korzystały takie marki jak Ford, Toyota czy chociażby Tesla. Tak, ta Tesla. I jeszcze tylko dodam, że poza autami osobowymi BYD produkuje też autobusy, które swego czasu były testowane na warszawskich ulicach. I tak, marka BYD już od dłuższego czasu dobija się do Polski. Teraz podobno weszła już pełną parą. Dobra, ale skupmy się na testowanym modelu, czyli Seal U DMI. Tak, dość dziwna nazwa. Seal U to kompakt segmentu D o wymiarach 4,77 m długości, 1,89 m szerokości oraz 1,67 m wysokości, czyli konkurent takich aut jak Toyota RAV4, Hyundai Tucson czy Ford Kuga. Prześwit auta to 14,5 cm. I ja wiem, że tego nie widać, ale Seal U jest naprawdę całkiem dużym autem. Producent nieźle to zamaskował, bo nawet ja byłem pewny, że to dużo mniejsze auto, dopóki do niego nie wsiadłem. Ale o wnętrzu będzie zaraz. Z zewnątrz auto wygląda całkiem dobrze, z przodu nieco przypomina mi Porsche Cayenne, od profilu ma trochę z Lexusa, trochę z Forda, a tył jest chyba oryginalny, to znaczy ma modne światło przez całą szerokość, ale nie przypomina mi żadnego innego auta, no chyba że wy podpowiecie, do czego jest podobne. Nie mogło oczywiście zabraknąć atrap, które są w tylnej części nadwozia. I w zasadzie to tyle o wyglądzie. Ani nie powala na kolana, ale też nie można powiedzieć, że jest brzydki. Jest taki zwyczajny. Niestety, zwyczajny nie jest bagażnik, bo ten ma tylko 425 litrów, co w tej klasie jest małym wynikiem. Na pocieszenie dodam, że testowana odmiana to wersja PHEV, plug-in hybrid, stąd też bagażnik musiał być zmniejszony, bo gdzieś trzeba było upchać elektrykę. Zresztą, jak wyjmiemy ten wkład, to jak widzicie, już tutaj część tej elektroniki widać. Więc bagażnik wśród konkurencji plug-in jest zwyczajny i można go delikatnie powiększyć, bo oparcie kanapy jest regulowane. Nieco śmiesznie wygląda podłoga, którą można obniżyć o dosłownie 2-3 cm. I szkoda, że nie ma żadnych haczyków czy gniazda pod zapalniczkę. To wsiadamy na tył. I tutaj, tak jak mówiłem, jest regulowane oparcie, dzięki czemu nawet bardzo wysoka osoba nie powinna dotykać głową dachu. Ja mam 186 cm wzrostu i nawet jak oparcie mam niemal pionowo, to mam parę centymetrów do dachu nad swoją łysiną i za kolami. Na nogi, jak widzicie, również jest miejsca wystarczająco. Mamy też podłokietnik z miejscami na poje, oddzielne nawiewy, złącza i niezłe materiały. Również z przodu witają nas niezłe fotele, które mają zintegrowany zagłówek i elektryczną regulację. Jak na SUV-a przystało, mamy niezłą pozycję za kierownicą i dobrą widoczność. To pora na deskę rozdzielczą, gdzie mamy bajer, który robi największe wrażenie w aucie, czyli elektrycznie obracany ekran. Tak, możemy zmienić układ z poziomego na pionowy i odwrotnie, co przy np. nawigacji ma chyba sens. I ekran można obrócić ręcznie i zostawić go nawet pod kątem, wtedy wyświetlane treści się nie przekręcą. I tak naprawdę ten największy bajer skrywa też w sobie największą wadę, czyli system multimedialny. Otóż po pierwsze, jest on na szybko przetłumaczony, jest sporo błędów albo wyrazów nieprzetłumaczonych, co również tyczy się zegarów cyfrowych. My do wyboru mamy kilka motywów dla ekranu głównego, ale jednak niemal każdy z nich wygląda jakoś tak tanio i staro. Tutaj przydałby się nieco lepszy system.
Na plus fakt, jak on działa, bo naprawdę jest super szybki oraz jest obsługa Apple CarPlay i Android Auto. No jak widzicie, naprawdę działa super szybko. W zasadzie to wolę, żeby system wyglądał staro i działał super płynnie, niż wyglądał mega nowocześnie i się klatkował. No ale idealnie by było, żeby działał szybko i wyglądał nowocześnie. Podoba mi się układ, jak w telefonach, na przykład mamy karty z otwartymi rzeczami i możemy łatwo pomiędzy nimi przeskakiwać, czy je zamykać. Drugi ekran to zegary cyfrowe i te też są jakieś takie dziwne. To, co jest dziwne, to z poziomu zegarów można na przykład sterować klimatyzacją, czego chyba nie spotkałem się w innym aucie. I wtedy można powiedzieć, że klima ma fizyczne przyciski, bo tutaj klikamy z poziomu kierownicy, a tu są zwykłe przyciski. Ale na ekranie, oczywiście, też już są w formie dotykowej. I niestety, roletą czy dachem też operujemy z dotykowego panelu, który działa fatalnie. Dobra, to podotykajmy materiałów i spasowania, bo na pierwszy rzut oka robią dobre wrażenie. I od razu powiem, że w aucie nie śmierdzi chińskim plastikiem, bo to niestety w innych chińskich markach zdarza się dość często. Lekko skrzypi, jest piano black, ale naprawdę jakość tych plastików jest bardzo, ale to bardzo dobra. Mam wrażenie, że jest to poziom Volvo. Nieźle. Szkoda tylko, że jest to piano black. Dobra, to jeszcze schowki, a potem zaglądamy pod maskę. Od razu dodam, że miło, że są dwa miejsca na telefon na indukcyjnej ładowarce. To się ceni. Dobra, a pod maską Seal U może mieć dwa warianty. Jeden w pełni elektryczny, a drugi to taki jak ja testuję, czyli hybryda PHEV. Tak, też mi brakuje wersji tylko spalinowej, bo taka byłaby idealna na nasz rynek. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Więc ja testuję PHEV. I co ciekawe, PHEV występuje w dwóch wariantach. Jedna ma napęd na przód, czyli jeden silnik elektryczny i silnik spalinowy 1.5 wolno ssący 98 koni. Druga odmiana ma dwa silniki elektryczne, dodatkowo jest na tylnej osi oraz ma silnik 1.5, ale turbo, który to ma 131 koni. I co śmieszniejsze, to podstawowa wersja ma nazwę Boost, a mocniejsza Design. Ciekawy zabieg. Podstawowy wariant ma łącznie 218 koni, a mocniejszy aż 324. Ja do testów miałem tą słabszą wersję, jednak tak jak już mówiłem, nie zmierzyłem tego auta, bo miało za mały przebieg. Bateria w tym aucie ma zawsze 18 kWh, co pozwala na przejechanie około 70 km, jak mamy napęd na 4 koła i 80 z przednim napędem. I co ciekawe, auto obsługuje szybkie ładowanie CCS, ale niestety tylko do 18 kW. Dodatkowa ciekawostka, to auto ma funkcję Vehicle to Load, czyli można podpiąć urządzenia elektryczne do naszego gniazda ładowania i tym samym BYD będzie je zasilał. Funkcja znana np. z koncernu Hyundai-Kia. Druga ciekawostka to silnik 1.5 pracuje w cyklu Atkinsona, czyli w cyklu, który znamy np. z silników montowanych w Toyotach. Zresztą skrzynia to też ECVT, czyli bezstopniowa. To, co mi się spodobało, to bak paliwa, który ma solidne 60 litrów, a to oznacza teoretyczny zasięg ponad 1000 km. W sumie to mogłoby się zgadzać, bo średnie spalanie z mojego testu to było 5,2 litra, a to oznacza nawet i niemal 1100 km zasięgu w mieście. Oczywiście przy założeniu, że mamy naładowaną też baterię na maksa. Swoją drogą zauważyłem, że ona nigdy się nie rozładowuje do zera, zawsze coś tam tej energii jest, a to oznacza, że pewnie zawsze są te same osiągi. A te, katalogowo, to 8,9 sekundy dla odmiany słabszej, 218 koni oraz 5,9 sekundy dla wersji 324 konie z napędem na 4 koła. No na papierze brzmi obiecująco. A praktykę, no dopiero sprawdzę. Sprawdziłem za to wyciszenie i właściwości jezdne.
To pierwsze, do prędkości 120 na godzinę jest naprawdę niezłe, a w kabinie, nawet jak silnik spalinowy się odpala na lekko wyższych obrotach, żeby podładować akumulatory, to jest on ledwie słyszalny. Podoba mi się też to, że nieźle auto zostało wyciszone od dołu, zwłaszcza od nadkoli, gdzie dużo producentów ma z tym problem. Pod względem prowadzenia, no to jest taka komfortowa sztywność. Auto fajnie miękko wybiera nierówności, ale przy tym nie buja się, tylko jest jakby sprężyste. Bardzo miłe zaskoczenie, bo taka charakterystyka pasuje do SUV-a. Pora na cennik, czyli jak się domyślacie, jedna z największych zalet. Otóż podstawowy Seal U DMI, czyli ten hybrydowy, kosztuje 170 tysięcy złotych. Czy jest to najtańsza hybryda plug-in w swojej klasie? No otóż nie, bo jest coś takiego jak MG HS PHEV, który kosztuje 164 500 zł, a nawet i nieco taniej obecnie, bo jest jakaś tam promocja. No ale nawet bez niej jest tańszy. Ale jak porównamy wyposażenie, to wtedy jednak jest o 3,5 tysiąca złotych drożej. Bez promocji, bo stoł jest taniej, no ale nie wiadomo ile ta promocja potrwa. Kolejne hybrydy PHEV są już dużo dalej i na przykład Ford Kuga w podstawie, też w hybrydzie PHEV, kosztuje 207 tysięcy złotych, ale jak porównamy wyposażenie, to wychodzi już nieco ponad 230 tysięcy złotych. I tu też obecnie są promocje, ale nawet z nimi jest około 30 tysięcy złotych drożej niż w przypadku BYD. Podobnie jest z Hyundaiem Tucsonem, który w podstawie kosztuje 211 tysięcy złotych, a z podobnym wyposażeniem około 230 tysięcy złotych. Tam też jest promocja, ale nawet z nią to ponad 45 tysięcy złotych różnicy. To bardzo, bardzo, bardzo dużo. BYD Seal U DMI to jak na razie najlepsze chińskie auto, z jakim miałem do czynienia. Robi naprawdę bardzo dobre pierwsze wrażenie, ma drobne wpadki, ale w większości opierają się na systemie multimedialnym, który wydaje się prosty do zaktualizowania. Standardowo jednak przy chińskich samochodach w Europie trzeba wziąć pod uwagę dwie kwestie. Awaryjność z dostępem części oraz spadek wartości. Zwłaszcza to drugie jest ważne, bo może się okazać, że kupując droższe auto konkurencji będzie traciło znacznie mniej na wartości i wtedy różnica w cenie początkowej już nie ma takiego znaczenia. Dodatkowo do tych samochodów rząd chiński dopłaca, więc może tak się zdarzyć, że w końcu przestanie i te ceny potem będą rosnąć. I szkoda, że wersja spalinowa jest tylko jako hybryda PHEV, bo moim zdaniem znacznie lepiej by się sprzedawała jako zwykła hybryda, albo w ogóle jako zwykły spalinowy silnik. Hybryda PHEV jest dla bardzo wąskiego grona odbiorców, którzy mają gdzie ładować, czyli tacy, którzy mają dom z garażem. Poza tym to PHEV moim zdaniem ma więcej wad niż zalet. Mniejszy bagażnik, większa masa, gorzej się prowadzi i w trasie przy stałej prędkości więcej zużywa, bo wozimy zbędny balast. No i jest dużo droższa. Cześć!